Witajcie moi drodzy. W grudniu opublikowałam dla Was pierwszy na swoim kanale haul dedykowany jednej konkretnej marce, a mianowicie Louis Vuitton. Oczywiście tych wszystkich z Was, którzy jeszcze tego materiału nie widzieli, gorąco zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do tego filmu wyświetli Wam się tutaj na górze w proponowanych. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć coś więcej na temat moich zakupów, które zrobiłam w butiku Hugo Boss. Ci z Was, którzy oglądali mój haul zakupowy z października, też go Wam tutaj na górze podlinkuję, wiedzą doskonale, że opowiadałam wtedy o tym, że kupiłam pierwszy płaszcz marki Hugo Boss, z którego byłam wtedy i w dalszym ciągu jestem bardzo zadowolona i że w asortymencie tej marki było kilka kolejnych rzeczy, które zamierzałam nabyć i tak też zrobiłam. W ostatnim czasie kupiłam kilka, a dokładniej 5 różnych rzeczy tej marki, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć coś więcej. Dlaczego marka Hugo Boss? Pewnie niektórzy z Was będą się zastanawiać. Otóż dlatego, że bardzo podoba mi się wizerunek tej marki. Podobają mi się fasony ubrań, jakie znajdują się w tych butikach, ich kolory, to na jakich one są dedykowane okazje, a także to, z jakich tkanin są produkowane. To jest w tej chwili dla mnie bardzo ważna rzecz. Wspominałam Wam już, że jestem w trakcie wymiany garderoby, także powoli sukcesywnie wymieniam po prostu rzeczy, które posiadałam do tej pory na znacznie lepsze jakościowo. I stąd właśnie pomysł na markę Hugo Boss. I z racji tego, że byłam zadowolona z płaszcza tego pierwszego, jaki sobie kupiłam w październiku, postanowiłam nabyć kilka kolejnych, a de facto 4. Także pokażę Wam dzisiaj, za chwilę, 4 swoje nowe płaszcze Hugo Boss oraz szal. Szal jest tą 5. rzeczą. Ale dlaczego płaszcze? Dlatego, że mamy w tej chwili okres zimowy i niezależnie od tego, jak byśmy się pięknie nie ubrały, to wychodząc na ulicę i tak pierwszą rzeczą, na jaką my zwracamy uwagę i też na jaką zwracają uwagę inne osoby, jest jednak okrycie wierzchnie. Także w związku z tym, że już posiadałam jeden płaszcz marki Hugo Boss i szukałam nowych płaszczy na sezon jesienno-zimowy, postanowiłam po prostu zaopatrzyć się przede wszystkim właśnie w płaszcze. Jak już wcześniej wspomniałam, kupiłam sobie aż 4 nowe płaszcze i 2 z tych płaszczy pochodzą z linii Hugo, a 2 pozostałe z linii Boss. I teraz czym te linie się od siebie różnią, bo pewnie nie każdy to wie i to też nie są jedyne linie w obrębie marki Hugo Boss, ponieważ jest ich jeszcze kilka. Natomiast ja dzisiaj skupię się na tych 2. Otóż linia Hugo, oprócz tego, że charakteryzuje się tym, że jej wszystkie metki są w kolorze czerwonym, to jest to taka linia, która jest bardzo minimalistyczna, a jednocześnie awangardowa. I z reguły te rzeczy, które są sygnowane metką Hugo, są tańsze niż te sygnowane metką Boss. Te rzeczy, które są z tej linii droższej, bardziej ekskluzywnej, bo taka jest ta linia, mają metki właśnie w kolorze białym i ta linia Boss jest, tak jak powiedziałam, bardziej ekskluzywna, jest też bardziej formalna, dedykowana do takiego bardziej biznesowego klienta i z reguły rzeczy produkowane w obrębie tej linii są droższe i wykonane z lepszych tkanin. Także tak pokrótce przedstawia się przedstawiają się różnice między tymi 2 liniami. I żeby nie wprowadzać chaosu, postanowiłam rozpocząć moją dzisiejszą opowieść o zakupach od płaszczy z linii tej właśnie czerwonej, czyli Hugo. I zacznę może od płaszcza, który jest płaszczem najkrótszym ze wszystkich, jakie kupiłam, a mianowicie mam tutaj na myśli ten oto płaszcz. Za chwilę Wam też pokażę na zbliżeniu. Jak widzicie, tutaj mamy czerwoną metkę i też wieszak z tym właśnie napisem. Płaszcz jest, słuchajcie, dwukolorowy, jak widać. W środku jest szary, na zewnątrz powiedziałabym, że jest to taki odcień kamelowy i on jest dostępny w sprzedaży tylko właśnie w tym jednym kolorze. I teraz tak, ten płaszcz, jak widzicie, ma fason szlafrokowy.
To jest taki fason casualowy do noszenia na co dzień, ale on jest jednocześnie nowoczesny i bardzo uniwersalny. I teraz tak, dlaczego on jest uniwersalny? Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że będzie pasował kobiecie o niemal każdym typie sylwetki, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet o dużym biuście, czyli jak widzicie już się przygotowuję pod względem garderoby do zabiegu powiększania biustu. Żartuję sobie oczywiście, ale tak to właśnie wygląda. Także to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to to, że taki właśnie płaszcz o tym fasonie będzie dobrze wyglądał zarówno założony do jeansów, jak i do sukienki. Także na tym polega też jego uniwersalność. Co takiego jeszcze chciałam Wam o tym płaszczu powiedzieć? Jako że jest to model szlafrokowy, jest wiązany w pasie, także możemy sobie to dowolnie regulować i możemy sobie go zapiąć tutaj, tworząc taki jakby kołnierz. Także wygląda to w ten sposób. I tak jak powiedziałam, to jest najkrótszy płaszcz, jaki kupiłam. On sięga mi do połowy ud. To jest rozmiar S, nie ma tutaj rozmiarów takich jak 34, 36, 8 itd., itd. Także jest to rozmiar S. Jeżeli chodzi o jego skład, to on jest wykonany w głównej mierze z wełny, z domieszką wiskozy i posiada jeszcze dwie kieszenie po bokach, które są kieszeniami zaszytymi. Także znowu, jeżeli chcemy sobie ich używać, to musimy je po prostu w domu odpróć, ponieważ one w sklepie są zabezpieczone przed defasonowaniem się. I czy tutaj jest podszewka, ponieważ pewnie to niektórych z Was będzie ciekawić. Tutaj, jak widzicie, nie ma, natomiast w rękawach ta podszewka się znajduje, gdyby kogoś to interesowało. Także tak to właśnie wygląda. Ja oczywiście jestem bardzo zadowolona z zakupu tego płaszcza, ponieważ ja lubię takie proste, minimalistyczne rzeczy i oczywiście mogę Wam z tego miejsca ten płaszcz polecić. Kolejny płaszcz, jaki sobie kupiłam, a który również pochodzi z linii Hugo, jest ten oto bordowy płaszcz ze stójką, jak widzicie. I to jest płaszcz, który się przewinął w jednym z moich vlogów i pamiętam, że bardzo Wam się spodobał, także tak, teraz mogę Wam powiedzieć, że to jest jeden z tych płaszczy, które sobie kupiłam. I on jest dostępny ogólnie w 4 kolorach. Jeszcze jest granatowy, czarny i beżowy. Natomiast bordowy spodobał mi się najbardziej, między innymi z tego względu, że do tej pory nie miałam żadnego płaszcza w tym kolorze. A jest to taki kolor, który zawsze świetnie się sprawdza właśnie porą jesienno-zimową. On jest wtedy zawsze modny, podobnie jak butelkowa zieleń. I ten płaszcz jest zapinany na guziki, natomiast tutaj na górze ta stójka jest zapinana w ten sam sposób, co ten wcześniejszy płaszcz, czyli na takie metalowe jakby zatrzaski. Płaszcz jest, co mi się bardzo podoba i wiecie, że ja to lubię, taliowany i sięga mi nad kolana. Ma również kieszenie, które jednak nie są w tym przypadku zaszyte. Jeżeli chodzi o podszewkę, to ona również tutaj jest i jest wszędzie. Także nie tylko w rękawach, w przeciwieństwie do tamtego płaszcza. I też ten płaszcz ma bardzo dobry, słuchajcie, skład, ponieważ on się składa z 90% z wełny dziewiczej i 10% kaszmiru, także ten skład jest rewelacyjny. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, wełna dziewicza to jest taki rodzaj wełny, który jest wykorzystywany relatywnie, powiedziałabym, rzadko w przemyśle odzieżowym i w związku z tym też jest materiałem drogim. I wełna dziewicza to jest taka wełna, która jest mocna, gęsta i pochodzi z pierwszego strzyżenia bardzo młodych owiec. I tak w zasadzie myślę, że można by porównać ten rodzaj wełny do takiego średniej jakości kaszmiru, tak mi się wydaje, że to by było dobre porównanie. Także mnie to osobiście bardzo, bardzo cieszy. I jeżeli chodzi o cenę i rozmiar tego płaszcza, to w tym przypadku jest to 34, czyli mój rozmiar w Hugo Bossie, a jego cena to 1890 zł. Zapewne części z Was ten płaszcz wyda się bardzo cienki i rzeczywiście tak jest. I to nie tylko ten płaszcz, ale w zasadzie wszystkie, jakie Wam dzisiaj pokażę, są płaszczami cienkimi. Ale jeżeli Wam się wydaje, że w cienkim płaszczu będzie mi zimno, to słuchajcie, nic bardziej mylnego.
ponieważ wełna ma to do siebie, że jest materiałem, który pomimo tego, że jest cienki, daje bardzo dużo ciepła i jakby charakteryzuje się dużą izolacyjnością cieplną. Także w takim płaszczu będzie nam bardzo ciepło, pomimo tego, że on jest cienki. Kolejne dwa płaszcze pochodzą z linii, jak już Wam wcześniej wspomniałam, Boss, czyli tej takiej bardziej jakby ekskluzywnej, kierowanej do klienta bardziej biznesowego, który preferuje formalne kroje, że tak powiem. Z tej linii pochodzi mój płaszcz w kolorze szarym, ten pierwszy płaszcz Bossa, jaki kupiłam, z tą charakterystyczną białą metką oraz oczywiście dwa kolejne nowe płaszcze, które Wam za chwilę pokażę. Pierwszy z tych płaszczy prezentuje się następująco, czyli jak widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, jest w kolorze granatowym. Kiedy przymierzałam go we vlogu, wiele osób myślało, że jest czarny, a tak nie jest. Jest po prostu granatowy i akurat ten model jest dostępny tylko w tym jednym odcieniu. Jaki jest jego fason? Jest to płaszcz okrągły, który trochę przypomina pelerynę i z tyłu ma kaptur oraz kontrafałdę. Myślę, że na zbliżeniu to będzie lepiej widać. Także idealnie ukryje ciążowy brzuszek i znowu kupiłam, jak widzicie, przyszłościowo, także jak znajdę kiedyś w ciąży, to będę mogła go sobie nosić i nikt nie zauważy, że jestem brzemienna. Żartuję sobie oczywiście. Natomiast tak jak powiedziałam, tutaj znajduje się kaptur, ale ten kaptur nie jest odpinany, także nie możemy się go pozbyć. Natomiast odpinane jest to tutaj futerko i ono też jest, słuchajcie, sama teraz nie widzę w tym świetle, czy ono jest czarne? Tak, chyba jest czarne i wykonane z wełny jagnięcej. I ten płaszcz, mam nadzieję, że to również będzie widać, jest taliowany i sięga też tak mniej więcej do połowy uda. Jest zdecydowanie najluźniejszym płaszczem ze wszystkich, jakie kupiłam do tej pory. Zapinać go możemy na dwa sposoby, a mianowicie na zamek oraz na takie specjalne zatrzaski, czyli możemy użyć dwóch tych zapięć jednocześnie albo wybrać sobie któreś z nich, tak żeby nam było wygodniej. Jest ten płaszcz trochę, powiem Wam, cięższy niż te pozostałe, które Wam pokazywałam. Jeżeli chodzi o kieszenie, to one również się tutaj znajdują i ich nie trzeba rozpruwać. Oczywiście mamy tutaj podszewkę i ta podszewka jest wszędzie. I teraz oczywiście, ponieważ zapomniałam, rozmiar oczywiście 34. Jeżeli chodzi o skład, co jest dla mnie bardzo ważne, to został wykonany w 70% znowu z wełny dziewiczej, z dodatkiem m.in. kaszmiru. Także ten skład również jest bardzo dobry i powiem Wam, że ten płaszcz mi się niesamowicie podoba. Jego cena to 3290 zł. Ostatni, a zarazem drugi płaszcz z linii Boss, jaki chciałabym Wam dzisiaj pokazać, wygląda następująco. I powiem Wam, że to jest chyba najbardziej elegancki z tych wszystkich płaszczy, jakie kupiłam. Jak widzicie, ma bardzo jasny kolor i on w ogóle jest dostępny tylko w jednym kolorze, właśnie takiego jasnego beżu. I ma, podobnie jak ten pierwszy płaszcz, który Wam pokazywałam z linii Hugo, budowę taką szlafrokową, czyli jest też wiązany w pasie i to jest też najdłuższy płaszcz, jaki kupiłam, ponieważ on sięga prawie do kolan. Ma też kieszenie, ale one są zaszyte, będę musiała je odpróć. I w środku, czy jest podszewka? Słuchajcie, tutaj nie ma podszewki, ale podszewka znajduje się w rękawach. Niesamowicie mi się ten płaszcz, słuchajcie, podoba. Jest wykonany, uwaga, uwaga, w 100% z wełny dziewiczej. Jest cienki, ale jest w nim naprawdę ciepło. Ja już go przetestowałam. Wszyscy, którzy mnie obserwują na Snapie, o tym wiedzą. Widzieli taką migawkę w Sylwestra, ponieważ w Sylwestra właśnie miałam go na sobie i sprawdził się naprawdę świetnie. I co takiego chciałabym Wam jeszcze o nim powiedzieć, że... nie podałam jeszcze rozmiaru. Rozmiar 34, a jego cena to 3790 zł. Dobrze, koniec mówienia o płaszczach. Jak wspominałam na początku filmu, kupiłam oprócz tych 4 płaszczy również jeden szal. Szal, który wygląda następująco. Już Wam pokazuję na zbliżeniu, jaki ma wzór i jakie kolory. Wzorem jest pepitka.
Pepitka jest takim symbolem graficznym, który jest kojarzony z luksusem i elegancją. Dzisiaj dość powszechnym, ale kiedyś rzadko pojawiającym się na przykład w biznesie modowym. Ale o tym, w jaki sposób jest kojarzony, może świadczyć chociażby fakt, że pierwsze perfumy, i tutaj taka mała ciekawostka marki Dior, zostały opakowane w pudełeczko w ten właśnie wzór. I w sprzedaży Hugo Boss ma ten szal w 3 kolorach. Jeszcze w takiej kombinacji z elementami czerwonymi i zielonymi. Natomiast ja wybrałam ten. Jak widzicie, bo widzieliście przed chwilą, on posiada 3 kolory, czyli beżowy, biały i czarny, których kombinacja stanowi idealne uzupełnienie praktycznie każdego z moich płaszczy, chociażby tego, który pokazywałam Wam przed chwilą. I ten szal jest, uwaga, uwaga, wykonany znowu w 100% z wełny dziewiczej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jego również pokazywałam Wam przez moment na snapie. Jest to szal, który jest szalem długim. Kiedy, widzę, że dobrałam się, jeżeli chodzi o wzór, znaczy w sensie szal do sukienki mojej dzisiejszej, ale powracając do tematu, ten szal sięga mi mniej więcej do kolan, jest zakończony frędzlami. Dostępny jest w jednym rozmiarze i jego cena to 649 zł. Dobrze, moi drodzy. Nagadałam się dzisiaj trochę. Mam nadzieję jednak, że film nie będzie zbyt długi i ufam, że przekazałam Wam wszystkie informacje, jakie miałam tutaj zapisane w swoim scenariuszu. Oczywiście mam nadzieję, że ten materiał dzisiejszy okaże się dla Was przydatny. Niesamowicie mnie ciekawi, czy posiadacie jakieś rzeczy, ubrania Hugo Bossa i jaka jest Wasza opinia o nich. Może macie jakieś płaszcze albo jakieś inne rzeczy, które uważacie, że są godne polecenia. Jeżeli chodzi o moje zakupy w tym butiku, to na pewno nie są to ostatnie zakupy. Z tych rzeczy, które kupiłam, jestem bardzo zadowolona. Aczkolwiek rozglądam się coraz częściej za ubraniami w Maxmarze. Myślę, że to będzie kolejna taka moja ulubiona marka po Louis Vuitton i Hugo Bossie, ale Maxmara ze względu też właśnie na kroje, na grupę docelową, na kolorystykę i na składy ubrań. I co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Dajcie mi proszę znać, która z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, najbardziej przypadła Wam do gustu. Jestem bardzo ciekawa. Przypominam, jak zwykle, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładną listę, dokładne nazwy tych rzeczy, które Wam pokazywałam w dzisiejszym filmie, razem z linkami do sklepów, w których można je kupić i oczywiście cenami. Linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których można mnie znaleźć. Polecam bardzo na przykład Snapa. Gorąco Was zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, ponieważ zamierzam zamieszczać teraz regularnie różne materiały na YouTubie. Przypominam też, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich kosmetyków makijażowych, jakich dzisiaj użyłam, znowu z linkami do sklepów oraz rzeczy, jakie mam dzisiaj na sobie. Tymczasem gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku.